Jedną z atrakcji tegorocznego stanowiska Gothic Remake na Gamescomie był konkurs zorganizowany przez twórców na najciekawsze projekty fanowskie, jakie miały miejsce w społeczności. A ponieważ zgłosiliśmy do niego nasz ostatni krótkometrażowy film, czyli Opowieść Strażnika, nie mogliśmy odmówić udziału w tym wydarzeniu, gdy okazało się, że zajął on pierwsze miejsce. Byłoby jednak szkoda pojechać tam i nie wykorzystać tej okazji do przeprowadzenia małego wywiadu z obecnym na miejscu zespołem, nie w kontekście samej gry, bo o to pytał każdy i wszyscy już pewnie w tej chwili znają stanowisko Alchemy, ale bardziej właśnie w odniesieniu do społeczności, szczególnie tej polskiej. Tyle przecież w ciągu ostatnich lat się wydarzyło, mamy w Polsce ogromną liczbę pasjonatów, potężne inicjatywy jak Kroniki Myrtany, więc naturalnie było to ciekawe pytanie. Na ile polskie projekty przebiły się do świadomości twórców, które z nich znają i co w ogóle sądzą na ich temat? Jeżeli też Was to ciekawi, to zapraszam do materiału. Gamescom to oczywiście największe na świecie targi gier, które co roku odbywają się w Kolonii w Niemczech. Setki tysięcy odwiedzających, wystawcy z całego świata i jednym słowem po prostu wielkie coroczne święto gamingu. Gothic, który miał stanowisko na jednej z hal, przyciągał sporo chętnych prawie cały czas, kiedy tam byliśmy, czyli sobotę i niedzielę. Oprócz możliwości ogrania nowego dema, można było sprawdzić swoją siłę, postrzelać z łuku, a zwycięzcy dostawali za to monety do wymiany na gothicowy merch. W międzyczasie odbywały się pokazy grupy teatralnej Skazańcy, występy Kaja oraz Reinharda, cały czas też na miejscu była ekipa z niemieckiego LARP Gothic. Najważniejsze było jednak to, że twórcy byli tam dostępni prawie cały czas, więc bez problemu można było sobie z nimi porozmawiać. A ponieważ, tak jak wspomniałem na wstępie, społeczność Gothica w Polsce jest ogromna i aktywna od dawna, pomysł na ciekawy materiał zrodził się sam, tym bardziej, że na miejscu był również przedstawiciel THQ. Oto co zatem usłyszeliśmy, pytając o znajomość polskich projektów i polskiego fandomu. As a community manager, this is actually my job to follow the community projects. From the top of my mind, I remember, for example, that was really amazing to see the Archolos, the Chronicles of Myrtana modification. That was amazing. I cannot even call it a modification actually. That's a complete game. The Gothic rap in Polish and in Russian languages, this is also like amazing. And actually like every day I see so many new projects, be it a modification, be it a cosplay, be it I don't know, something handcrafted. Like there are so many talented and passionate people, so Gothic community is amazing. I remember one thing that like at Games Convention in Leipzig, there was a official Gothic camp organized. And my tent neighbor, it was in a tent, right? So you could book a space and had a tent. And my tent neighbor was from Poland. And at the time I knew it was like, yeah, had some following. But through my tent neighbor, I realized how big Gothic was already in Poland at this time. I think the cosplayers, the LARP, this is something it always surprises me because there's always something new coming and some new cool ideas. But some mod projects are also really great. Is it about improving the game or it's like something totally new like Archolos? The Chronicles of Archolos soundtrack is a very good example for a super high quality reinterpretation of my themes. And also kind of you get an idea that the composer actually understands kind of the emotional content of the music and was able to perfectly recreate that. So that's a very good example for something that I enjoyed really a lot. As a composer, hearing somebody else interpreting your music and even spending some time with your music and making it their own, that is the most special thing that can happen to you. So it's always, if I see something on YouTube, some covers of my music, it's always very close to my heart. All of the fan projects, they're full of passion and full of love, but things like, once again, Chronicles of Myrtana, but also the Gothic LARPs, and also what you guys do, the short movies, they are on such a high production level that and it comes across that you guys and the other teams spend so much time, so much love, so many weeks, months, years even, in our world on these specific projects that we just can't thank you guys enough, and we just can't appreciate it enough. Whenever I see someone here at Gamescom running around with a Gothic costume that they made themselves, and they spent weeks, putting together the armor pieces, that always it brings a smile to my face, and
You know, it's a way to connect with fans, even though we're not even, you know, getting in touch actually. I'm just looking at it and I feel connected. Yes, we're aware that there's a lot of stuff going on in Poland. I think the stuff I followed most was like the Call Arkelos and Chronicles of Mythana, which I played, which I liked a lot. Unfortunately, I don't speak Polish, so like some of the stuff only very, very basic. So a lot of stuff I don't really see all the details of, but I know there's so much happening. And I think the LARP as well. The Polish LARP is also a huge thing that we have on our radar. Without the community, there would be no Gothic remake. Simple as that, you know? Just the fact that, you know, it has been kept alive for so long, new stuff coming out, both the old generation and new generations of players, you know, keeping on playing it, that is the reason why I can even work that. So they have kept the spark alive, and even, you know, it's a difficult industry, right? You know, we have new trends, new changes, new people. It's difficult to find, you know, money for new projects. But if there's a project like a game like Gothic that is so actively still being played, still being used, and people ask for it, this is actually the reason why we can even make a project like this. Okazuje się, że twórcy są bardzo świadomi, jak wiele dzieje się w polskiej społeczności. Co więcej, czerpią też inspiracje z projektów i inicjatyw, które mają tam miejsce, co pokazuje, że warto tworzyć i działać, bo tak naprawdę Gothic stał się międzynarodowym zjawiskiem i pewnego rodzaju nawet lifestylem. Sam fakt, że tak naprawdę klimat stoiska na Gamescomie niewiele różnił się od polskich eventów pod względem ilości pasjonatów i takiej trochę rodzinnej atmosfery, sprawia, że coraz mniejsze znaczenie ma skąd pochodzisz, liczy się zwyczajnie, że też jesteś fanem i że przykładowo tworzysz coś ciekawego, czym mógłbyś się podzielić z innymi. Zespół teatralny Skazańcy został zaproszony na tegoroczny Gamescom 2025 na stanowisko THQ oraz stanowisko Gothica Remake. Timur, Reinhardt okazali się bardzo otwartymi ludźmi. Uważam, że poznanie ich było dla mnie naprawdę bardzo ciekawym doświadczeniem, bo w końcu mogłem też na żywo zobaczyć osoby, które też tworzą grę, która dla mnie, jako dla wieloletniego fana, no jest bardzo ważna, bo spotkałem zarówno zespół z Alchemy, poznałem w końcu Kaja Rosenkrantza, no i też tutaj na Gamescomie miałem możliwość spotkania Bjorna Pankraca na stoisku studia Pithead, więc same pozytywne odczucia a propos tych wszystkich ludzi. Szczerze, naprawdę do teraz sama cały czas się zastanawiam, co ja tutaj robię. Ta przygoda miała być tylko takim fanowskim pomysłem jakiegoś szalonego faceta, który rzucił hasło na imprezie przy piwie: ej, zróbmy teatr. I nagle jesteśmy na Gamescomie i prezentujemy naszą twórczość. Ktoś chce nas obejrzeć, ktoś docenił naszą sztukę i ktoś chce się razem z nami bawić. Ta otwartość, ta nawet rodzinna atmosfera, zaryzykuję się powiedzieć, bo zostałam bardzo fajnie, ciepło, miło przyjęta, sprawia, że czuję się tutaj komfortowo i bardzo miło się tak pracuje i oby tak więcej takich zleceń, takiej współpracy. Mam nadzieję, że to się fajnie rozwinie. Podsumowując ten materiał, mam nadzieję, że dostaliście mały wgląd w to, co działo się na Gamescomie oraz dowiedzieliście się też czegoś nowego a propos społeczności i twórców. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować tu i teraz raz jeszcze wszystkim osobom, które były zaangażowane w cały projekt Opowieści Strażnika i które razem z nami ciężko pracowały nad jego realizacją. Nie było to łatwe, ale udało się i na pewno nie przypuszczałem, że pół roku po premierze będziemy go pokazywać za granicą. Mogliśmy go tam zaprezentować dzięki waszemu wsparciu i dzięki temu, że w niego wierzyliście. Dzięki serdeczne za waszą pracę i całe poświęcenie. Przy okazji, jeśli ktoś z was jeszcze nie widział filmu, to klasycznie zapraszam do obejrzenia. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.